filmie EW10 poświęconym sumie średniej min-max warunków powiedziałem, że wszystkie kryteria podane w parach zakres-warunek muszą być spełnione naraz. Używałem tego oto zestawienia produktów meblarskich i na tych przykładowych danych pokazywałem składnie funkcji obliczeń dla 1, 2, 3 i 4 warunków spełnionych łącznie, to znaczy potocznie nazywa się to logiką oraz. A teraz zapytam, a jak zbudować sumę warunków tak, żeby sumowała według logiki lub, czyli według alternatywy, w połączeniu z logiką oraz? Na przykład pierwsze kryterium. Wśród komponentów ma być szkło lub lustro. Oraz drugie kryterium ma być rynek PL. Schemat funkcji, którą za chwilę zbuduję, działa według logiki. Pary zakres-warunek muszą być spełnione łącznie, czyli musi być spełniona pierwsza para zakres-warunek oraz druga para zakres-warunek. A lub wpiszę tak, że w jednym z kryteriów podam nie jeden warunek, a tablicę dwuwartościową, czyli suma warunków, gdzie liczymy? W tym zakresie pierwsze kryterium, gdzie szukamy? W kolumnie materiały, a czego szukamy? Mają zawierać, czyli gwiazdka, łącznik AND i tu sedno. Odwołam się do tych zewnętrznych komórek, bowiem wskazuje nie jedno, a dwa kryteria. I potem znowu AND i gwiazdka. Przeczytałbym to tak. Czego szukamy? Zawierających szkło lub zawierających lustro. Drugie kryterium ma być na rynek polski, to proste. Szukamy w tej kolumnie kończących się na PL. Enter. Funkcja zwraca tablicę z dwoma wartościami, bo działa dwa razy. Raz dla szkła, raz dla lustra. Odwołałem się do zewnętrznych komórek, ale jeżeli ktoś tak woli, to można tę tablicę wstawić bezpośrednio do funkcji, zaznaczę to wyrażenie i przeliczę je naciskając F9. To znaczy to samo, więc jak Państwo wolicie, ja wycofam się przez Ctrl+Z. I teraz ważne, proszę spojrzeć na komórki. Szkło, a lustro jest poniżej. Tablica, do której się odwołałem, jest pionowa. I dlatego właśnie tablica wynikowa też jest pionowa. Wynikowa ma taki sam kształt jak wejściowa. Proszę chwycić tę myśl. Będzie potrzebna za moment w następnym przykładzie. Tymczasem te dwie wartości trzeba do siebie dodać, czyli całość obejmuję sumą. Spacjami przesuwam sobie linijki tak, żeby kod był jak najczytelniejszy, ale to jest rzecz gustu. Pociągnijmy dalej temat lub. A co gdybym chciał wstawić dwa luby? To znaczy dwie alternatywy w osobnych kryteriach. Tak jak w poprzednim przykładzie będę wśród komponentów szukał szkła lub lustra, ale dodatkowo drugim kryterium chciałbym uwzględnić rynek polski lub US. Poprawna odpowiedź to 2 150 900 zł. To jest przykład, który nie wyjdzie, ale oglądamy go, żeby dobrze zrozumieć, czemu nie wyjdzie. Suma warunków sumuje stąd. Pierwsza para zakres-warunek w materiałach szukamy zawierających wartości z tej tablicy pionowej. Druga para zakres-warunek w numerach katalogowych szukamy kończących się na wartości z tej tablicy pionowej. Zwróciło tablicę z dwoma wartościami, ale już widać, że po zsumowaniu nie wyjdzie poprawna odpowiedź. Dlaczego? Bo są względem siebie równoległe. Wytłumaczmy. Jeśli wezmę te dwie równoległe tablice i wykonam na nich jakiekolwiek działanie, dla najprostszego przykładu mnożenie, to Excel wykonuje działanie równolegle. To znaczy pierwszy razy pierwszy, drugi razy drugi, trzeci razy trzeci i tak dalej. I nie ma znaczenia, czy one są pionowe, czy poziome. Ważne, że są równoległe. A jeśli wykonam działanie na dwóch tablicach, które są względem siebie prostopadłe, wtedy policzy wszystkie kombinacje, czyli każdy z każdym. Spójrzmy jeszcze raz na nieudane obliczenie. Te dwie tablice są względem siebie równoległe, a to znaczy, że policzył pierwszy z pierwszym, czyli to obliczenie to szkło na rynek polski, a potem policzył drugi z drugim, czyli to obliczenie to lustro na rynek US. Tak, 0, bo w danych nic nie spełnia tej kombinacji. Mamy zatem dwie pary orazów i być może taka konstrukcja będzie komuś przydatna, ale ja zmierzałem do czegoś innego. Chciałem wziąć warunek rynek PL i rynek US
i wybrać część wspólną z warunkiem lustro i tak samo oba rynki dla warunku szkło. A finalizując, zsumować te 4 części wspólne. Dlatego skopiuję prawie dobrą funkcję i w tym arkuszu wkleję ją z drobną poprawką. Poprzednio odwołałem się do tablic, które były względem siebie równoległe, a teraz jedna jest pionowa, a ta będzie pozioma, czyli są prostopadłe. Enter. Jedna tablica miała wysokość 2 komórek, a druga miała szerokość 2 komórek. Więc tablica wynikowa ma 2 na 2. W poziomie to jest szkło, a ten wiersz to warunek lustro. W pionie ta kolumna to rynek.pl, a ta rynek US. Czyli to obliczenie to szkło.pl, a to jest szkło US. To obliczenie to lustro.pl, a to lustro US. I te właśnie 4 wynikowe zbiory i tę właśnie tablicę 2 na 2 teraz sumuję. 2 150 900, czyli poprawnie. Pokażę jeszcze jedną rzecz. W formule zaznaczę i klawiszem F9 przeliczę od odwołania. Proszę zwrócić uwagę. Tu jest średnik i to znaczy, że jej 2 wartości są jedna pod drugą, to znaczy tablica pionowa, a ten backslash, ukośnik, znaczy te 2 wartości są obok siebie, to tablica pozioma. Jeśli chcecie Państwo liczyć warunkowo na zakresach od do, na przedziale liczb, godzin, dat, to pokazuję to w filmie EW17, niżej na tej playliście. A jeśli dowiedzieliście się Państwo dzisiaj tutaj czegoś ciekawego, to 2 kliknięcia. Przyciski subskrypcji, dzwonka dają znać YouTube'owi, że materiał jest wart dalszego promowania innym użytkownikom, a mi jako twórcy bardzo to pomaga. Jeśli macie pytania, zapraszam do komentarzy, będę odpowiadał. Uprzejmie dziękuję za oglądanie. Kłaniam się. Do widzenia.